Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. O czym dzisiaj? Dzisiaj będzie druga część tematu o biopolach, o czakramach, o wirach, czyli czegoś takiego, co podobno nie istnieje, co jest z pogranicza jakiejś magii, ezoteryki, nienaukowej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to ci, którzy mówią, mają tego typu opinie, oczywiście plotą bzdury zwyczajne, to trzeba tak to określić, bo jak w poprzedniej audycji powiedziałem, zacytowałem słowa bardzo znanego naukowca radzieckiego Ipolita Mojsiejewicza Kogana, что мы знаем о том, czego my nie знаем. Czyli co my wiemy o tym, czego my nie znamy. Profesor Włodzimierz Sedlak, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, twórca polskiej bioelektroniki, jeden z pierwszych na świecie, który tworzył podwaliny tej nauki, który stworzył nowy model funkcjonowania organizmu ludzkiego, Homo bioelectronicus, to samo mówił, tylko innymi słowami, że przyrodnicza rzeczywistość po prostu przerasta nasze wyobrażenie. Więc, więc po prostu trzeba na bardzo dużej pokory, jeżeli chodzi o eksplorację, badanie w ogóle tego wszystkiego, o czym my nie mamy często pojęcia na początku, a później dokładnie poznajemy. Kochani, więc druga część dzisiaj, to jest wszystko, ta druga część to będzie na bazie mojej książki, pierwszego tomu, Biomagnetyzm, pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia i źródło witalności organizmu. Jest jeszcze oczywiście drugi tom, bo jeżeli jest pierwszy, to musi być drugi, a może i trzeci. Trzeciego nie ma. Biomagnetyzm, część druga. Jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu. Te książki można oczywiście zamówić, zakupić na mojej stronie internetowej www.januszdabrowski.pl. Wysyłam to impostem. Znaczy, namawiam Was do tej lektury, do zamawiania i proszę jednocześnie, bo jeżeli ktoś chce mieć więcej wiedzy, więcej niż tu przedstawiam i chce w jakiś sposób, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, jakby wyrównoważyć tę energię, otrzymujecie, dajecie i tak dalej, to po prostu niech ktoś zamówi raz na jakiś czas, na przykład jedną z moich książek, tam jest 21 czy 22 książki, nie pamiętam w tej chwili, eksponowane i tam, gdzie to jest dopiero solidna wiedza z różnych dziedzin, które generalnie dotyczą profilaktyki zdrowotnej, tego jak dbać o własne zdrowie, co robić, szeroka tematyka, rzecz jasna. Oczywiście z góry Was proszę o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście może. Mówię o tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału. Proszę o lajki, proszę o komentarze, proszę o dzielenie się linkami ze znajomymi na Waszych social mediach i tak dalej, i tak dalej. I cóż, zaczynamy, czyli fragment tego pierwszego tomu. Jeszcze raz pokazuję, on jest eksponowany tutaj na tym tle. Udostępniam ekran i zaczynamy, kochani. A więc w poprzednim odcinku, jak mówiłem, zacząłem o biopolach energetycznych. Pora wyjaśnić nareszcie, co to jest takiego biopole, a może to kompletna bzdura. I jeszcze raz zacytuję słowa profesora Ipolita Mojsiejewicza Kogana. Что мы знаем о том, чего мы не знаем? Co mówimy o tym, czego nie znamy? I po prostu pozwolę sobie przeskrolować szybciutko po prostu ten, ten tekst i trafić na fragment, na którym żeśmy kończyli. Powiedzieliśmy sobie w tym pierwszym odcinku, że biopole energetyczne jest w stanie oddziaływać energetycznie na wszelkie inne struktury elektroniczne, a my, ludzie, wszystkie istoty, rośliny, zwierzęta, a nawet elementy tak zwanej przyrody nieożywionej zawierają w sobie elektrony, bo są zbudowane przecież z pierwiastków substancji,
w których skład wchodzą różne pierwiastki. W skład pierwiastków wchodzą atomy. W skład atomów wchodzą między innymi oczywiście elektrony. A więc takimi strukturami elektronicznymi są między innymi ludzie, pokarmy, woda, zwierzęta, rośliny. Nasze biopole może wpływać na inne biopola, zmieniać profil elektronowy innych struktur, a przez to ich właściwości. Zaś biopola obce wpływają na nasze osobiste biopola. Tak więc my oddziałujemy na innych naszymi myślami, naszymi uczynkami, naszymi słowami, naszym dotykiem fizycznym itd., itd. I zakończyliśmy taką konstatacją, że ludzki organizm jest wybitnie podatny na wszelką informację elektromagnetyczną przekazywaną z zewnątrz. Udowodnili to dwaj niemieccy naukowcy, biofizyk profesor Erwin Neyer i neurobiolog profesor Bert Sackmann, dyrektor Wydziału Medycznego Instytutu Maxa Plancka w Heidelbergu w Niemczech. Akurat dwaj nobliści. I ostatnia konstatacja, jeszcze raz, ludzki organizm jest bardzo podatny na wszelką informację elektromagnetyczną przekazywaną z zewnątrz. I zaczynamy nową audycję. Mimo tego typu spektakularnych odkryć, ciągle jeszcze wielu ludzi nauki, zwłaszcza z grona fizyków czy biologów, często o lokalnym, dużym autorytecie naukowym, wyraźnie stwierdza, że mówienie o biopolach jest bezsensowne. Przede wszystkim ze względu na brak odpowiednich urządzeń, przy pomocy których można byłoby wykryć takie pola. A jeszcze jak słyszą od tych, którzy zostali obdarzeni paranormalnymi zdolnościami, że ci widzą aurę, na przykład aurę, to reakcja jest jedna i słowo: bzdura. I to jest dość łagodne wyrażenie reakcji tych normalnych. Ja nazywam ich, kochani, normalsami. Sam zaliczam się siebie w swojej nieposkromionej pysze naturalsem. No cóż, jest to typowe podejście. Jak czegoś nie jesteśmy w stanie postrzegać naszymi typowymi zmysłami, to znaczy, że to nie istnieje. W ten sposób wyśmiewano w przeszłości wielu odkrywców, między innymi Ludwika Pastera. I tutaj cytat: bariera ignorancji wznosząca się w świadomości większości ludzi stanowi podstawowy czynnik stabilizujący wszelki ortodoksyjny dogmatyzm, zarówno religijny, jak i naukowy. Profesor William A. Tiller z Uniwersytetu Stanforda napisał kiedyś w liście skierowanym do Lee Horencena, to taki akurat naukowiec zajmujący się właśnie badaniami molekularnymi wody, cytat: poświadczają oni, to znaczy ortodoksyjni krytycy naukowi Lorencena, wizję współczesnego środowiska naukowego jako ograniczonego i zamiast zajmować się udowadnianiem, jedyną odpowiedzią z ich strony jest odrzucenie. To jest, kochani, na zasadzie nie będziemy tego badać nawet, bo przecież to są bzdury. No ale dlaczego? A nie będziemy na ten temat dyskutować, bo uważamy, że to jest bzdura. Ale dlaczego bzdura? A może udowodnijcie. I tutaj taka mała dygresja dotycząca bardzo znanego naukowca i lekarza, odkrywcy tak zwanego brzusznego mózgu. No i teraz jak miałem powiedzieć imię i nazwisko, to wyleciało mi już. Zaraz może sobie przypomnę. Który odkrył, że istnieje tak zwany brzuszny mózg, jelitowy mózg, ale jego koledzy powiedzieli: słuchaj stary, głęboko się mylisz i my ci to udowodnimy. I chyba trwały 2 lata dokładne badania i okazało się, że odkryli oni ponownie brzuszny mózg i powiedzieli: słuchaj, you're right, miałeś rację, masz rację, istnieje brzuszny mózg. Nie wiem, czy tutaj mam gdzieś pod ręką jedną z moich broszur, gdzie pisze o tym brzusznym mózgu. Odświeżyłbym sobie nazwisko, imię. Czasami mam tak, że słuchajcie, wylatują jakieś w tej chwili nazwiska. Ale przechodzimy dalej. Jak mówi dr Jegor Daniłow, Rosjanin, natura zadaje nam wiele pytań i zagadek, na które nie znaleziono zadowalających odpowiedzi.
Ale to, że nie mamy odpowiedzi, to nie oznacza, nie wiem jak coś działa, to nie oznacza, że to zjawisko nie istnieje. Fakt. Praktycznie żadne pomiary ładunku elektrycznego, promieniowania innego niż cieplne, czyli podczerwone, które można zmierzyć na przykład termometrem, czy też emisji fal radiowych, niczego nie wykazują. Jedynie fotografia kirlianowska jest pewnym dowodem, że coś wokół organizmów istnieje. Jednak i fotografia kirlianowska nie jest odpowiednim narzędziem badawczym, ponieważ na jej podstawie nie można ściśle określić żadnych parametrów. I nawet wynalezienie w 1964 roku przez fizyka ciała stałego, noblistę, Briana D. Josephsona, tak zwanego złącza Josephsona, superczułego urządzenia elektronowego o nazwie SQUID, do pomiaru bardzo słabych pól elektromagnetycznych nic nie dało. A przecież przyrząd ten, kwantowy, interferometryczny układ nadprzewodzący, stał się doskonałym detektorem pola magnetycznego, tysiące razy czulszym od wszystkich, jakie do tej pory znano. Możliwe, że biopole jest to zupełnie nowa siła, nowa jakość w nauce. I tu cytat. Manifestuje się jako wyraźnie zauważalna siła fizyczna otaczająca wszelką materię ożywioną. Wygląda na to, że wytwarza ruch wokół ludzkiego ciała pod kątami prostymi w stosunku do niego. Nie odpycha ani nie przyciąga, tak jak siły grawitacji lub elektrostatyczne. Wydaje się, że przemieszcza się kołowo lub spiralnie wokół ciała. Jej natura nie jest elektryczna, magnetyczna, cieplna ani grawitacyjna. Jest zbyt duża, aby mogła być manifestacją tych oddziaływań. Biopole wokół żywych organizmów wydaje się być 1000 razy silniejsze od pola magnetycznego, ludzkiego ciała oczywiście. To jest fragment artykułu Biopole. Czyżby inna forma magnetyzmu? Autor dr Beryl Payne. Zamieszczony ten był artykuł w Nexusie numer 5 z 2008 roku. A może w takim razie to biopole pochodzi od czegoś innego? I tu cytat. Ustalenia F. Browna, R.I. Jonesa i Grubego, moje i innych badaczy wskazują na istnienie związków między żywymi organizmami, na istnienie związków między żywymi organizmami, spinem, i tutaj dodam, tak trochę z fizyki będzie, co to jest ten spin. Jest to tak zwany własny moment pędu danej cząstki w układzie, w którym cząstka spoczywa. Własny to znaczy taki, który nie wynika z ruchu danej cząstki względem innych cząstek, lecz tylko z samej natury tej cząstki. Dodam gwoli wyjaśnienia, nie wiem na ile to będzie zrozumiałe, to są bardzo trudne często rzeczy. A więc jeszcze raz, ustalenia Browna, Jonesa, Grubego, moich innych badaczy wskazują na istnienie związków między żywymi organizmami, spinem i geomagnetyczną aktywnością. Wszystkie żywe organizmy zdają się pozostawać w rezonansie z ziemskim dynamicznym polem magnetycznym, które jest z kolei funkcją aktywności Słońca, pozycji Księżyca i przynajmniej niektórych planet. Siły spinu są wszechobecne we wszechświecie. Założenie istnienia siły spinu jako niezależnej siły wprowadzi do równań fizyki aspekt żywotności. Coś, co jest od dawna zaniedbywane. Siły spinu można by nazwać siłami formy lub siłami organizującymi, ponieważ pomagają w formowaniu żywych organizmów, które obfitują w formy spiralne, helisy i koła w niezliczonych postaciach, od podwójnych helis DNA i RNA po wirujących derwiszy. Kochani, zobaczcie jakie rozstrzelenie. DNA i RNA i wirujący derwisze. Ale jeżeli przyjrzycie się, wrzućcie sobie na Google DNA i kliknijcie grafika, zobaczycie jak wygląda DNA. Są po prostu spirale.
a tam się mieszczą różnego rodzaju substancje chemiczne, adenozyna, guanina i tak dalej, cytozyna, w formie, kochani, sześciokątów, układów heksagonalnych. Dalej, cytat. Podczas gdy siły magnetyczne oddziałują tylko na inne magnesy, nasza siła życiowa lub siła oddziałuje najprawdopodobniej na wszystkie rodzaje materii. To jest w dalszym ciągu fragment artykułu Biopole, czyżby inna forma magnetyzmu, doktora Beryl Payne'a. Idea spinu jako źródła energii biopola współgra w pewnym sensie z teorią wirów opracowaną przez Kartezjusza, René Descartes, a później przez naukę zarzuconą. Według tej teorii materia wszechświata znajduje się w ciągłym ruchu, wywołując wiry eteru, czyli substancji obecnej w całej przestrzeni wszechświata. Istnienie eteru zakłada już w starożytności Arystoteles jako piątej substancji, z której zbudowany jest wszechświat, po wodzie, ziemi, ogniu, powietrzu. Idea eteru jest obecna w chińskiej Feng Shui jako Wu-Qi, pierwotna energia wypełniająca wszechświat, a sama Qi oznacza ruchy tego eteru przejawiające się jako siła życiowa. Ciekawe jest to, że energia Qi według wierzeń starochińskich istnieje wszędzie i reaguje na polecenia świadomości. Oznaczałoby to, że wpływ na naszą energię życiową, a więc i na stan zdrowia, mogą mieć słowa i uczucia przesyłane nam przez inne osoby. Ja o tym piszę właśnie w tym pierwszym tomie biomagnetyzmu, w rozdziale Świadomość, niezwykła postać energii oraz w rozdziale Wpływ dźwięku na fizjologię. Bardzo dokładnie, również o tych negatywnych myślach, negatywnych słowach skierowanych w stronę innych i tak dalej. Albo życzeniach, żeby cię coś tam. O energii eteru mówił również między innymi genialny Nikola Tesla. Cytat. Dawno temu chodzi o człowieka, zrozumiał człowiek, że widzialna materia pochodzi od pierwotnej substancji, zwanej akaszą lub eterem, nieprawdopodobnie wręcz rozrzedzonej i wypełniającej cały wszechświat, która obdarza materialne twory praną, zwaną też energią życia. Powołuje je do istnienia w nigdy niekończącym się cyklu wszystkich rzeczy i zjawisk. Ta pierwotna substancja, skręcona w nieskończenie maleńkie wiry o fantastycznie wielkich prędkościach, staje się prawdziwą materią, a kiedy jej moc się zmniejsza, ruch zostaje wstrzymany, to materia znika, przechodząc znów w pierwotną substancję. To jest cytat z książki Największe osiągnięcie człowieka. Tesla mówił, kochani, o wirach pierwotnej substancji. Podobnie wypowiadał się o naturze i skutkach działania wirów austriacki wynalazca, badacz przyrody. Fantastyczna w ogóle postać. Wiktor Schauberger. 1885-1958. Odkrywca zjawiska tzw. implozji. Wiry są jedną z podstawowych naturalnych form eksponowania energii. Przykładem są tu przede wszystkim wszelkie trąby powietrzne i wodne, tornada, huragany. Energię wiru wykorzystują ryby, na przykład pstrągi czy łososie. Z samą tylko siłą mięśni nie byłyby w stanie pokonywać wysokich progów skalnych, płynąc pod prąd rzek podczas wędrówek na tarliska. Ryby skręcają więc swoje ciała i ślizgają się między wodnymi wirami. To jest tak zwana rybia technologia. Wytwarzanymi w nurcie rzeki, również przez inne ryby i wykorzystując energię tych wirów. Również sam mechanizm naturalnego oczyszczania wód powierzchniowych wykorzystuje energię spiralnego wirowania, co odkrył Schauberger. Tutaj przy okazji, kochani, podzielę się taką informacją, że potomkowie Wiktora Schaubergera mają patent po prostu na skręcane rury wodociągowe, bo tych, których stać na to,
Ci ludzie zakładają w swoich domach skręcane rury wodociągowe, nie proste, rzecz jasna, ze specjalnymi oczywiście bateriami. Ta woda przepływając przez te rury, ona wiruje i wypływa z kranu jako woda wirująca. Więc o odpowiednio zupełnie innej energii. I to zjawisko, że natura wykorzystuje energię spiralnego wirowania do naturalnego oczyszczania wód powierzchniowych, potwierdził swoimi doświadczeniami wybitny fizyk, badacz właściwości wody, dr Wolfgang Ludwig, niemiecki fizyk z University Temple w Filadelfii, doradca World Research Foundation w Los Angeles, między innymi autor książki Woda, fenomen polaryzacji, nośnik informacji, środek leczniczy. Mówiliśmy już o uniwersalnej energii wypełniającej wszechświat w rozdziale Człowiek, istota elektromagnetyczna. Jest taki rozdział u mnie w książce. Dlaczego jednak dziś sądzi się, że coś takiego nie istnieje? Otóż dlatego, że po prostu nie można substancji tej dostrzec, odnaleźć. Próżnia kosmiczna ma być po prostu próżna. Czy tak jest naprawdę? Ja cytowałem w książce we wcześniejszych rozdziałach słowa Paula Diraca, noblisty, francuskiego fizyka. I tutaj przypominam, należy wyrzec się przesądu, że próżnia niczego w sobie nie zawiera. Słuchajcie, świetny rosyjski fizyk Gennadij Iwanowicz Szypow mówi: energia zamknięta w bańce żarówki mogłaby zagotować oceany świata. Czy mówi prawdę? Nie mnie to oceniać. Za mały jestem, nie znam się na tym, ale to jest niezwykły fizyk. Dalej. Według pewnych teorii fizycznych próżnia kosmiczna jest potężnie i równomiernie sprężoną materią. Na tyle sprężoną równomiernie, że nie jest w stanie w żaden sposób się ujawnić. Ma dziać się tak na skutek zrównoważenia wszelkich pól jej występowania. Inaczej rzecz ujmując, w żadnym punkcie wszechświata nigdzie nie występuje różnica w zagęszczeniach tej materii, a więc i nigdzie nie występuje różnica jej potencjałów. A co znaczy różnica potencjału? Wyobraźcie sobie taką rurę ukształtną. Po środku jest ewentualnie kranik. Z jednej strony na przykład zgromadzimy sobie 5 litrów wody. Po drugiej stronie nie będzie tej w ogóle wody. Więc jest różnica potencjałów. Tu jest potencjał 5 litrów, a tu jest potencjał wodny 0 litrów. I jeżeli do tej części rurki, gdzie jest 5 litrów wody, włożymy na przykład korek, który będzie pływał, może piłeczkę ping-pongową i odkręcimy na środku kranik łączący te dwie części, to przecież woda z jednej części przesunie się do drugiej, przepłynie i ten korek, ta piłeczka ping-pongowa się będzie obniżać razem z poziomem wody. I teraz słuchajcie, dlaczego jest ten przypływ wody? Bo jest różnica potencjałów, bo tu jest 5, a tu jest 0. Więc ładunek, czyli w naszym przypadku woda, płynie do miejsca, z miejsca, gdzie jest jej za dużo, do miejsca, gdzie jest jej za mało. Tu różnica potencjałów, może inaczej. Tu jest potencjał 5 litrów, tu jest potencjał 0. Jaka jest różnica potencjałów? 5. 5 litrów wody. Jeżeli natomiast w tej jednej rurze byłoby 4 litry wody, a po drugiej stronie byłby już litr wody i odkręcamy kranik, a więc potencjał 4 litry, a tu jest potencjał wodny litr, to jest jaka różnica potencjałów? 4 minus 1, 3 litry. Różnica potencjałów. To samo dotyczy elektryczności, układów elektrycznych. Różnica potencjałów, czyli napięcie. A jak jest różnica potencjałów, to stwarza się napięcie. I to napięcie pozwala przenieść ten korek, tą piłeczkę z miejsca, gdzie jest za dużo tej wody, do innego miejsca, aż się potencjały wyrównają.
I teraz tu były 4, tu jest 1, czyli łącznie było 5. Jeżeli te potencjały się wyrównają, tu będzie 2,5 litra, tu 2,5 litra, to jest jaka różnica potencjałów? Zero. Nie ma. Więc to wszystko jest nieruchome. Nic się nie będzie działo. Nie będzie żadnej akcji. Akcja jest wtedy, kiedy jest różnica potencjałów. Sprawa załatwiona. Mógłbym powiedzieć tak jak ze sprężyną. Jeżeli mamy sprężynę, ale ona nie jest napięta, jeśli nie jest rozciągnięta, to nie ma żadnego potencjału. Jeżeli rozciągniemy, to jest różnica potencjałów. Napięcie się stwarza. Bo wcześniej było zero, a teraz jest jakiś potencjał rozciągnięcia. I wiadomo o co chodzi. Brak tej różnicy potencjałów, brak tej różnicy potencjałów to brak dostrzegalnych, mierzalnych efektów zjawisk. Wróćmy jeszcze do wirów. Już Arystofanes, żyjący w latach 446-385 przed naszą erą, uważał, że atomy to wiry eteru. Dziś wielu fizyków wiąże ogromne nadzieje na uzyskanie czystej, praktycznie darmowej i niewyczerpalnej energii z wykorzystania zjawisk związanych z ruchem wirowym materii. Przecież ruch wirowy dominuje zarówno w makro, jak i mikrokosmosie. Problem jednak w tym, że jego teoria nie została jeszcze w pełni opracowana, chociaż przecież istnieją już pewne dokonania, chociażby wspomnianego już Wiktora Schaubergera, który rozpoznał mechanizm wiru w zakresie koncentracji energii eterycznej i jej przemian na przykładzie wody. Zjawisko to jest bardzo szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i wykorzystywane na przykład przez nieświadome istnienia tego zjawiska niektóre ryby, o czym również wspominaliśmy. A teraz zwróćcie uwagę, znowu zadanie domowe, kochani. Wrzućcie sobie na Google na przykład określenie tornado i kliknijcie grafika. Po to, żeby zobaczyć obrazy tornad. Jak one wyglądają? Przecież to są wiry. Wygooglujcie trąba powietrzna i wciśnijcie grafika, żeby obejrzeć, jak wygląda trąba powietrzna. Przecież to jest wir, który potrafi unieść kombajn żniwiarski po prostu w powietrze. Pozrywa dachy, podniesie samochody i tak dalej, i tak dalej. Nasza energia życiowa, biopole i jego moc mogą pochodzić przypuszczalnie od stożkowo-spiralnych wirów nieznanego pochodzenia. Każdy wir składa się z kilku mniejszych, o również w kształcie stożkowej spirali. Rozmieszczenie wszystkich wirów odpowiada, o dziwo, rozmieszczeniu tak zwanych czakr. Właśnie dlatego idea współgra dla mnie całkiem dobrze z ideą istnienia czakramów, czyli czakry. Czakra to w sanskrycie koło, krąg, w języku tybetańskim korlo, oznaczające ośrodek energetyczny w organizmie, w którym to ośrodku spotykają się kanały energetyczne, czyli meridiany. I kochani, kłania się tutaj medycyna chińska. Akupresura, akupunktura, wbijanie igieł w odpowiednie miejsca, w kanały energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Czakry w filozofiach wschodu oznaczają po prostu centra harmonii, centra przywracania równowagi w ciałach, fizycznym i duchowym. Przyjmuje się, że tych podstawowych czakr w organizmie jest 7, ale ogólna liczba może przekraczać liczbę 88 000 i odkrywa się ciągle nowe, według badacza Leszka Materii. Cytat. Czakry, czyli ośrodki siły, są punktami połączenia, w których energia płynie z jednego nośnika, czyli ludzkiego ciała, do innego. Wyglądają jak wklęśnięcia lub wiry podobne do spodków, jak małe kręgi o średnicy około 5 cm. U zwykłego człowieka w stanie jawy wyglądają jak błyszczące wiry, przypominające miniaturowe słońca. Wszystkie te koła nieustannie się obracają, a w piastę lub rozwarty otwór każdego z nich
wpływa siła pochodząca z wyższych światów. To jest fragment książki The Chakras Lead Bittera, angielski chyba, czy amerykański naukowy, pisarz. Ciekawe jest, że też, że wierzenia wschodu dotyczące czakramów jako centrów energetycznych pokrywają się na przykład z wierzeniami Indian Hopi. Zgodnie z nimi człowiek posiada szereg centrum wibracyjnych rozmieszczonych wzdłuż linii kręgosłupa, dokładnie w miejscu rozmieszczenia czakr w systemach wschodu. Podobnie również jak na wschodzie, centra wibracyjne służą dla Hopi do diagnozowania i leczenia chorób. Związane jest to przecież z przepływami energii. Wtórną przyczyną każdej choroby jest blokada czakr, czyli centrów wibracyjnych. Pierwotną przyczyną zaś czynnik, który blokadę spowodował. I jest to zwykle czynnik natury duchowej. Ponieważ wszystkie choroby są, jak już mówiliśmy na początku książki mojej, psychosomatyczne. Kochani, dzieje się coś takiego, że mamy to ciało fizyczne, ale mamy jeszcze ciała subtelne, mentalne, ojejku, wyleciało mi teraz, emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. I czynniki negatywne dochodzą do tych ciał. Jeżeli my w porę tego nie dostrzeżemy, a więc na przykład czujemy stres, ale nie zwracamy na to uwagi, jakieś inne historie, ktoś nam coś mówi bardzo nieprzyjemnego, ale nie zwracamy na to uwagi, dobra, ale wewnątrz nas się kotłuje i nic z tym nie zrobimy, to w końcu ten czynnik, ten jakby cios dochodzi już do naszego ciała fizycznego. I to już jest granica ostateczna. Ciało nasze choruje. Wcześniej nie załatwiliśmy tej sprawy. Kiedy jeszcze było dość wcześnie. Energia w czakrach znajduje się w ciągłym, ale zmiennym ruchu wirowym. Wiry energetyczne czakry przyjmują wspomnianą wcześniej postać stożkowo-spiralną. W dodatku opisy czakr zgodnie ze starohinduskimi tekstami przypominają kwiaty lotosu. Duże wiry energii, w których otwierają się płatki, mniejsze wiry energii. Według profesora Ravi Javalgekara z Solapuru India, umiejscowienie czakr odpowiada umiejscowieniu splotów nerwowych w organizmie, a ilości płatków lotosu są identyczne jak ilości odgałęzień wychodzących z tych splotów. W zdrowym, zwłaszcza młodym organizmie, wszystkie wspomniane wiry poruszają się z dużą i stałą prędkością, dzięki czemu energia życiowa przepływa przez całe ciało swobodnie, bez zakłóceń i wychodzi poza ciało, tworząc zwarte biopole. Jeśli jednak chociażby jeden z wirów zmniejsza prędkość wirowania, wówczas pojawiają się trudności w przepływie energii na skutek blokad. Biopole staje się słabe, zmniejsza swój zasięg, z trudnością obejmując zaledwie obszar ciała fizycznego. Skutkuje to osłabieniem organizmu, chorobami, a w końcowym rezultacie śmiercią człowieka. I kochani, na dzisiaj tyle. W następnej audycji pójdziemy sobie troszeczkę dalej i powiedzmy sobie o tym dokładniej, jak te wiry, jak te czakry będące w ruchu, ciągle te wiry, jaki mają wpływ na nasze zdrowie. Powiemy też, słuchajcie, kochani, o pranie troszeczkę. No właśnie, takie ciekawe zdanie. Świat jest nieskończenie szerszy od koncepcji naukowych. Słowa znowu rosyjskiego fizyka Aleksieja Martynowa i tak dalej, i tak dalej. Powiemy sobie również o polach tak zwanych lewoskrętnych i prawoskrętnych, bo się dzisiaj mówi lewoskrętna, na przykład witamina i tak dalej, i tak dalej. I wielu naukowców mówi, co za bzdura, idiotyzm i tak dalej. Zobaczymy. W każdym razie, kochani, teraz otrzymuję udostępnienie. Rzecz jasna, zapraszam Was na trzeci odcinek z serii Biopola. Mam nadzieję, że audycja Was zainteresowała. I kochani, jeszcze jest jedna taka uwaga, takie spostrzeżenie. To, że czegoś możemy jeszcze dzisiaj nie rozumieć, możecie wy nie rozumieć, ja wielu rzeczy nie rozumiem, ale warto się z tym zapoznawać. To nie na zasadzie, zaraz, co ten facet
I tutaj pada jakieś określenie, czyli mówi, tłumaczy, tylko w taki bardziej inny sposób, domyślacie się. To, że tego słuchacie, to oglądacie i czasami możecie nie rozumieć, to jeszcze nic nie znaczy. Bo jeżeli każdy z nas poszedł po raz pierwszy do pierwszej klasy, ja pamiętam, jak ja byłem małym chłopcem, dzień wcześniej szedłem ulicą razem z mamą, trzymałem ją za rękę, tą małą moją rączką i mówiłem, mamusiu, ale jak ja pójdę do szkoły, przecież ja nic nie umiem. No ale właśnie idziesz po to, żeby się nauczyć. Tam wszystkiego cię nauczyciele nauczą. A ja się bałem, że ja nic nie umiem. No i zaczęła się nauka, więc dzisiaj też często wielu rzeczy nie umiemy, nie mamy pojęcia, nie rozumiemy. To oznacza, że co, nie mamy nic robić, zapoznawać się, słuchać wiedzy? To po co my żyjemy? Jaki jest cel życia, kochani? Jaki jest cel życia? Pojeść, popić, popalić, po. Takie fajne są rzeczy tutaj na P, ewentualnie. Tylko tyle? Jesteśmy chodzącym, czasami myślącym układem pokarmowym? Na dwóch nogach, a czasami niektórzy z nas chodzą na czterech kończynach. W pewnych sytuacjach, tylko po to. I kiedyś przeczytam takie zdanie takiego autora izraelskiego Jehudy Berga, może nie zacytuję teraz dosłownie, że zadaniem człowieka jest rozwój. Mamy stawać się z istoty tak zwanej reaktywnej, przemieniać się z istoty reaktywnej w proaktywną. Co to oznacza? To znaczy, że tylko reagujemy na coś. Jesteśmy głodni, no to mamy sygnał, to jemy. Chce nam się seksu, no to oczywiście przystępujemy do akcji. Chce nam się pić, pijemy. Chce nam się przeżyć coś takiego fantastycznego, jakąś przygodę, no to dobrze, inicjujemy, idziemy w góry, czy nurkujemy, czy to reakcja. A tymczasem powinniśmy się zamieniać w istoty proaktywne, czyli działające z coraz większą świadomością, które myślą, które zastanawiają się nad swoją przyszłością, po co przyszliśmy, co nam służy, co nam nie służy, jacy mamy być w stosunku do innych ludzi, jak mamy traktować zwierzęta, rośliny, całą naturę, całą ziemię. Mamy się rozwijać jako istoty, po to, żeśmy przyszli na ten świat. Moim zdaniem. Każdy z Was może mieć oczywiście inną opinię i oczywiście z pełnym szacunkiem się będę do tego odnosił. Kochani, na dzisiaj tyle. Znowu Was proszę ewentualnie o subskrypcję, tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, o lajki, o komentarze, dlatego że każda z Waszych reakcji powoduje to, że algorytmy YouTube'a widzą, że coś się dzieje na tym kanale i zaczynają go w górę podnosić. Niedługo chyba faktycznie uruchomię tą całą monetyzację, żeby pojawiły się reklamy. No niestety yy, dla mnie to jest irytujące w audycjach wielu, no ale no, nie umiem inaczej, bo chodzi mi o to, żeby YouTube zaczął to podnosić do góry. Bo jeżeli zamieszczą u mnie po prostu reklamy na kanale, to będą windowali to wszystko, bo są reklamy. Musi być oglądalność. Ktoś zapłacił za reklamę, a więc żąda po prostu oglądalności. No i tyle. I co jeszcze? Do trzeciego spotkania na temat Biopól. Cześć, trzymajcie się. Papatki. Gdzie tutaj zatrzymuję nagrywanie? Aha, już mam dwie kreski. Papatki. Cześć jeszcze raz.